tak, te artyści to zawsze nabrudzą, napaskudzą tymi farbami, tymi pędzlami. Okropne. I po co? Czy to nie szkoda czasu jest? A nie wiem. Jak to teraz posprzątać wszystko? No nic, jakoś to ogarniemy. No dobra. Nie ma czasu. Trzeba się brać do roboty, bo to... O, jeszcze coś. Halo? No cześć. Nie, do domu teraz nie wrócę, bo przecież piątek dzisiaj, nie? Ja dzisiaj sprzątam w tej pracowni artystycznej, tam malarskiej. No, okropna robota. Nie, no to co w tym fajnego? No jak sztuka, z jaką sztuką tu takie same bokomazy, pomaźgane, to nic ładnego. To ja w ogóle, nie. W ogóle nie rozumiem tych ludzi. Marnują czas, pieniądze na jakieś farby, na jakieś płótna, na jakieś pędzle. Nic z tego nie ma. Gdyby chociaż pomalowali ściany ludziom po domach, to jakiś pożytek by był. A z tego baźgania po deskach, po tym wszystkim, to w ogóle nie rozumiem tego. Nie rozumiem. No, muszę kończyć, mam robotę. Oni tak napaskudzą, że potem sprzątnąć nie można. Wiesz, jak się te farby myje ciężko z podłogi. No, kończę, na razie. Czego tu zacząć? O, właśnie. Narzucają cię, napaskudzą. O, buty. Ale buty fajne. Zawsze chciałem takie mieć. Może sobie kupię. Jak już zarobię na tym sprzątaniu. Ciekawe, czy chyba sprzymierzę. Może wygodne są. Spróbuję tylko, jak wygodne, to może sobie takie kupię. Chociaż jeden pożytek z tych artystów, że sobie mogę u nich buty przymierzyć. No. Fajne buty, no. Chyba kupię sobie takie. Wow.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. Witamy serdecznie. W czyich butach dzisiaj jesteś? We własnych. We własnych. O, we własnych to dobrze się chodzi. Tak. Trochę trudniej, a nawet nie wiadomo po co mielibyśmy ubierać czyjeś buty. Przez przypadek, żeby sprawdzić jak się chodzi w butach w modelu, którego może nie mamy, a chcielibyśmy mieć. Nie wiem, czy kiedykolwiek sprawdzaliście, a pewnie tak. Moment, kiedy jesteście w innych, w czyichś butach, nie swoich. Czujemy, wydaje się na początek, trochę niewygodnie, bo to jednak nie moje buty, nie moja stopa, która ma swoje ułożenie do butów. Swój rozmiar. Swój rozmiar, właśnie, to trzeba jeszcze do rozmiar dopasować. I to też estetycznie czujemy, że to nie jest przyjemne mieć czyjeś buty. Buty są dość osobistym przedmiotem. Natomiast my o tych butach i o wchodzeniu w czyjeś buty, bo przecież o tym dziś będziemy mówić, bardziej traktujemy to jako przysłowie, alegorię niż dosłowne włożenie czyichś butów. Ale słuchajcie, takie włożenie czyichś butów to jest coś niesamowitego, co człowiek posiada i to jest narzędzie, które warto wykorzystać. Bo to przysłowie wejść w czyjeś buty mówi o tym, żeby w jakiś dokładny sposób odkryć, zrozumieć, postawić się na czyimś miejscu, zrozumieć uczucia innego człowieka. Tak, pochodzić w jego butach, to poczuć jego uczucia, jak on sam, pobyć trochę nim. To troszeczkę przypomina mi empatię. Tak, empatia jest, można powiedzieć, jednym z takich narzędzi, które mamy dane i to jest rzeczywiście chodzenie w czyichś butach. Na czym polega taka empatia? To jest w ogóle niesamowite odczucie, bo przecież empatia polega na tym, że jeżeli ja widzę, jeżeli ktoś cierpi, to też czuję dyskomfort, chociaż mnie to cierpienie nie dotyka. Ktoś cierpi, ktoś płacze, rozpacza, cóż mnie to obchodzi? Może go nawet nie znam, ale kiedy patrzę na niego, to zaczynam odczuwać to, co on. To jest bardzo niesamowite. Do tego stopnia, że jeżeli widzę, często się tak zdarza, jeżeli patrzymy na kogoś, kto się skaleczy przy nas w palec, to wiele osób mówi, ała, tak jakby oni sami się skaleczyli. Zgadza się. I teraz zastanówmy się, po co to narzędzie jest nam dane. Albo jak to się stało, albo po co myśmy je wypracowali. Bo trzeba zauważyć, że skoro mamy to i właściwie większość ludzi to ma, a gdybyśmy to mieli głębiej analizować, to pewnie i część zwierząt czy ssaków odczuwa tąże empatię. Czyli współodczuwa inne osoby. Tak, jak gdyby potrafi przeniknąć, te uczucia innych osób potrafią przeniknąć do nich samych. Wydaje mi się, że to zostało wypracowane przez setki tysięcy lat. Zgadza się i teraz wydaje się, że jednym z tych podstawowych zadań empatii jest to, żeby kiedy wchodzę w te buty, to mogę poczuć ten ból, tak jak powiedziałeś, czyli mogę pomóc tej drugiej osobie, żeby ona nie cierpiała. No tak, bo jeżeli odczuwam to cierpienie, no to chciałbym je przerwać. Oczywiście. Chciałbym go przestać odczuwać. Więc jedynym sposobem jest pomoc temu drugiemu człowiekowi, żeby on przestał odczuwać cierpienie. Druga rzecz to i bardzo istotna, to, że my czując ból innych, sami staramy się nie krzywdzić, bo tak jakbyśmy poczuli ból tej osoby, kiedy skrzywdzimy ją. Tak, jeżeli nie sami ją krzywdzimy, ale inni krzywdzą innych ludzi, a my patrząc na to odczuwamy dyskomfort, no to wydaje się, że to była wystarczająca przyczyna do tego, żeby pojawiła się etyka. Żebyśmy mogli wypracować sobie w pewnym momencie rozwoju społecznego, na bardzo oczywiście wczesnym etapie, zasady etyczne. Tak? Nie krzywdź drugiego człowieka. Nie wolno tego robić, ponieważ jest to dla nas dyskomfortujące. Tak. I popatrzmy, to jest ubranie takich butów trochę na szybko. Wdziewamy te buty i coś od razu pstryka, czyli czuję
emocje innych, czuje ból innych, cierpienie innych. Oczywiście podobnie ma się rzecz z radością, tak? Kiedy jestem w towarzystwie ludzi, którzy są szczęśliwi, udzielam się to. Oczywiście. Aż po przykład, powiedzmy, no, bardzo taki prozaiczny, kiedy patrzę, jak ziewają inni, to też mówimy o tym, że ziewanie jest zaraźliwe, tak? Wydaje mi się, że to jest pewien taki zespół umiejętności, czy jakiejś takiej przypadłości człowieka, który potrafi odczuwać to, co inni. To cały czas... I to się samo robi. Tak, ale poczekaj, bo teraz to błyskawicznie się robi, ale możemy pójść jeszcze głębiej, czyli ubrać buty, jakby to powiedzieć, zasznurować je i już zastanowić się nad tym, jak te buty na mnie leżą. Dlaczego są takie, a nie inne? Trochę pochodzić w nich już, czyli to jest takie zatrzymanie się i większy namysł, czyli poczuć punkt, inaczej, zobaczyć punkt widzenia tego człowieka. Tak jak w tym kolejnym przysłowiu, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No tak, i w tym momencie mogę porozglądać się, zobaczyć, wow, ten człowiek tak działa, tak robi, tak funkcjonuje, ponieważ miał takie, a nie inne dzieciństwo. Jest takim, a nie innym człowiekiem, mieszka w takim, a nie innym otoczeniu. Poznać punkt widzenia. Czyli można było powiedzieć, że to jest sytuacja, w której na przykład uczniowie nie lubią chodzić do szkoły, buntują się przeciwko przeładowanemu programowi nauczania, a osoby, które nie chodzą do szkoły, tylko pracują, trudno im to zrozumieć i twierdzą, że właśnie nauka powinna być taka, jaka jest. Czy to jest tak? Powinni z radością chodzić do szkoły, być wdzięczni, że mogą się uczyć, ale sami nie są uczniami. Tak. I teraz... Dopiero gdyby stali się uczniami znowu, gdyby coś takiego się wydarzyło, to dopiero wtedy mogliby zrozumieć, dlaczego uczniowie nie chcą chodzić do szkoły. Sugerujesz, by nauczyciele często ubierali nie swoje buty. No, gdyby musieli przyjąć rolę uczniów na jakiś czas, być może trochę by się zmieniło. A może właśnie to jest rola nauczycieli i nauczyciele to robią doskonale. Ubierają buty czyjeś często, by poczuć, jak ci młodzi ludzie odczuwają, chociaż dawno już tych butów nie mają, ich butów. To można popatrzeć z drugiej strony. I teraz idąc dalej, zobaczcie, proszę, to wymaga już większego zatrzymania się, dłuższego namysłu. Ale jest jeszcze trzeci poziom. Kiedy możemy zastanowić się, dlaczego ktoś myśli w taki sposób, a nie w inny. Zgadza się, to już jest jeszcze, tak jak powiedziałeś, poziom wyżej. Jeszcze trudniejszy. Tak, bo to wymaga naprawdę zastanowienia się namysłu, poznania jego myśli, jego sposobu idei, patrzenia na świat, idei, marzeń, pomysłów. To rzeczywiście niesamowicie dużo narzędzi. Bo teraz czasami patrząc na kogoś, czy rozmawiając z kimś, być może w jakiejś debacie politycznej, czy w debacie światopoglądowej, wydaje nam się, że zupełnie ten człowiek, który z nami się nie zgadza, albo ma zupełnie inny światopogląd, nie ma całkowicie racji. Jest kimś, kto aż nas szokuje, że jest w stanie wypowiadać, mieć takie zdanie. Ale kiedy zastanowimy się nad tym, dlaczego on tak uważa, co spowodowało, że ten światopogląd jest jego światopoglądem, to wymaga oczywiście dużego wysiłku, tak, żeby spróbować wejść w jego buty, tak, ale tak głęboko, tak mocno je założyć, żeby zrozumieć, jakie mechanizmy, czy jakie przesłanki powodują, że on myśli tak, a nie inaczej, ma takie, a nie inne poglądy. Nawiązałeś na samym początku do etyki, która dzięki takim cudzym butom mogła się rozwinąć. To jest świetne teraz, kiedy patrzę na to i te 3 punkty, 3 poziomy mogą nam pomóc poznać człowieka, zrozumieć go lepiej.
W momencie emocji to jest ten pierwszy, najprostszy, najszybszy sposób odczuwania, czyli etyka, która jest powiązana z moralnością, z działaniem, że my chcemy zmieniać świat tą etyką, że chcemy naprawiać, pomóc temu drugiemu człowiekowi. Bardzo nam pomaga. Drugi poziom jest to poziom tego patrzenia, zobaczenia tych punktów widzenia. Tak. Myślę, że to już jest głębiej, kiedy zastanawiamy się nad tym, dlaczego ten człowiek jest zły na przykład. Myślimy sobie, bo on jest zły, ale kiedy zrobił coś złego, naprawdę i koniec. Ale kiedy głębiej nad tym się zastanowimy, to zobaczymy jego uwarunkowania, że inaczej się nie mógł zachować, ponieważ on był wychowany w taki, a nie inny sposób. Lub inne czynniki wpłynęły na to, że inaczej zachowywać się nie mógł. A jeszcze głębiej idąc, możemy poznać jego intencje, jego cele, do których dlaczego on dąży. I wtedy może Zrozumieć decyzje, które podejmował. Tak. To powoduje, że poznajemy tego człowieka, stajemy trochę z boku, nie patrzymy sobą, tylko w tych butach kogoś innego. Naprawdę poznajemy i rozumiemy więcej i chyba potrafimy lepiej działać. Zatem zachęcamy do przymierzenia butów innych ludzi, oczywiście Metaforycznie. niedosłownie, Tak. bo to, myślę, pomoże nam lepiej zrozumieć innych, może zrozumieć świat. Dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.